Cześć, dziś pokażę krótkie demo narzędzia SharePoint Migration Tool, które służy do przenoszenia plików z lokalnych serwerów, plików bądź SharePointa on-premise na SharePointa online i OneDrive for Business. Po pobraniu i instalacji naszego SharePoint Migration Toola uruchamiamy, pamiętamy o tym, żeby zalogować się do niego naszym kontem administratorskim, które ma uprawnienia na samym SharePoincie online. Po weryfikacji i zalogowaniu się otrzymujemy tutaj główne menu naszego SharePoint Migration Toola. W menu głównym naszego Migration Toola mamy dwie opcje migracyjne. Dotyczą one migrowania danych z SharePointa on-premises bądź z FileShare'ów. Na potrzeby naszego demo wybieramy sobie Add New Migration z FileShare'ów. Tutaj wybieramy metodę, jak mają być zmigrowane nasze dane. Możemy wskazać bezpośredni link, gdzie one się znajdują, albo możemy stworzyć listę plików w formacie CSV i wrzucić ją do naszego Migration Toola. No jednak wybierzemy sobie pierwszą metodę, ponieważ chcemy zmigrować ten tutaj oto folder razem z podfolderami i z dokumentami. Zaznaczamy sobie link, który nas interesuje do tych dokumentów. Wklejamy go bezpośrednio tutaj i w opcjach możemy sobie wybrać, czy chcemy zmigrować całą strukturę folderu, czy tylko content, który się z nim znajduje. Na ten moment wybierzemy sobie cały folder razem z podfolderami, czyli całą strukturę. Klikamy Next i na kolejnej stronie naszego migrowania danych możemy wybrać sobie miejsca docelowe. Może to być SharePoint Online, OneDrive albo Microsoft Teams. My jednak wybieramy sobie SharePointa. Jak widzimy tutaj, SharePoint automatycznie podpowiada nam nazwę dla nowej witryny, którą chce dla nas utworzyć, oraz lokalizację, w której będą znajdować się nasze zmigrowane dane. Jako że my już mamy utworzoną naszą witrynę, do której chcemy skierować nasze dane, to usuwamy i na jej miejsce przeklikujemy naszą witrynę wybraną. Musimy chwilę poczekać, ponieważ Migration Tool sprawdza dostępność wskazanej witryny. I kiedy już się sprawdzi, wyświetli, możemy również sobie wybrać miejsce, w którym docelowo będą znajdować się nasze dokumenty. Na potrzeby tego demo zostawimy je w tym miejscu, które jest wskazane. Klikamy Next i już mamy jedną część za nami. Tutaj możemy nazwać naszą migrację danych. Widzimy miejsce, z którego będą migrowane dane, miejsce, w którym będą się znajdować. Na potrzeby tego nagrania zostawimy to tak jak jest, przechodzimy dalej i tutaj pojawiają się nam opcje migracyjne, które sobie zaraz przejrzymy. W podstawowych ustawieniach naszej migracji możemy zaznaczyć sobie opcję numer 1, czyli Only Perform Scanning, dzięki której Migration Tool najpierw sprawdzi dane, czy zostaną one prawidłowo zmigrowane do miejsca docelowego. Jeśli podczas tego skanu nie wystąpi żaden błąd, możemy zaznaczyć również opcję, że ma od razu wykonać pełną migrację naszych danych. Możemy zostawić sobie również uprawnienia dla naszych dokumentów oraz wykonać mapowanie użytkowników, którzy mogli być wpisani do naszych danych. Na potrzeby naszego demo odznaczymy sobie Automatic User Mapping, odznaczamy również Preserve File Share Permission, zostawiamy tylko Only Perform Scan razem z wykonaniem pełnej migracji, kiedy nie będzie żadnego błędu. W ustawieniach dodatkowych możemy również sobie wybrać, tak jak było wspomniane wcześniej, automapowanie użytkowników, lecz tego nie używamy. Możemy również zaznaczyć, żeby pliki, które są ukryte, gdzie często się to może zdarzać na file serwerach, też zostały przeniesione, bądź możemy dodać znak, który będzie zastępował znaki, które są niedozwolone i są wypisane tutaj. Możemy również ustawić nasz skan migracyjny i całą migrację do 5-krotnego udanego skanu i migracji. Wtedy mamy większą pewność, że nasze dane zostaną przeniesione poprawnie i zostaną przeniesione wszystkie. Kiedy już wybierzemy nasze opcje, które nas interesują, klikamy Save i puszczamy Start. Możemy oczywiście jeszcze zasejwować nasze zadanie migracyjne i wrócić do niego później, ale w tym momencie puścimy je, niech leci. I w załączonym tutaj obrazku widzimy, że mamy wskazany czas, procent postępu i tutaj dzieją się rzeczy.
który Migration Tool skanuje strukturę, sprawdza, no i czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. Jak widzimy, nasz tool jest w trakcie pracy. Mamy pierwszą rundę migracyjną i mamy zeskanowane 4 itemy, czyli nasze dokumenty, które wskazaliśmy do migracji. Pasek postępu idzie i czekamy na zakończenie naszej migracji danych. Jak widzimy, tutaj nasz tool zakończył migrację. Migracja się zakończyła. Mamy ilość plików, które zostały zmigrowane. Mamy 4x4, w naszym przypadku to super. No i wskazuje nam czas, jaki został na to poświęcony. Możemy również kliknąć sobie View Reports, otworzy nam to folder z logami i jeśli są jakieś błędy, to tutaj będzie ten dokument, możemy sobie go przejrzeć, sprawdzić, co nie zostało zmigrowane i z jakiego powodu. Jako że w naszym przypadku nie mamy żadnych błędów migracyjnych, wciskam sobie OK. Tu widzimy zakończenie migracji. Możemy wrócić do listy. Do tej listy migracyjnej możemy wrócić w każdym momencie, żeby przejrzeć sobie logi, zobaczyć, jak przebiegła migracja. Na sam koniec pozostaje nam tylko sprawdzić w naszej witrynie, czy nasze dane zostały zmigrowane. Jak widzimy, folder, który chcieliśmy zmigrować, znalazł się w docelowym miejscu razem z całą strukturą folderów, która nas interesuje. I tak właśnie oto w kilku prostych krokach udało nam się zmigrować dane do SharePointa Online. Jak widzicie, proces jest szybki, intuicyjny. Wskazujemy źródło, miejsca docelowe, konfigurujemy ustawienia i uruchamiamy migrację. Plusami naszego toola jest to, że jest prosty w obsłudze, ma pełną integrację z Microsoft 365, automatyczne raporty pozwalające kontrolować przebieg i wynik migracji oraz brak dodatkowych kosztów. To narzędzie jest całkowicie darmowe, jest to narzędzie Microsoftu. Oczywiście SharePoint Migration Tool dobrze sprawdza się w scenariuszach przenoszenia udziałów sieciowych, plików użytkowników czy bibliotek SharePointa. Jeśli jednak projekt migracyjny jest bardziej złożony, na przykład wymaga przeniesienia workflowu, formularzy czy zaawansowanych metadanych, wtedy warto jednak rozważyć dedykowane narzędzia do tego typu migracji. Podsumowując, SharePoint Migration Tool to świetny start dla organizacji, które chcą szybko i bezkosztowo rozpocząć migrację do chmury Microsoft 365.